godzina, kiedy ta kabina jest taka czyściutka, jest kompletnie pusta. Już za 2 godziny pakuję się i jadę w trasę. Także zapraszam Was dzisiaj do środka. Pokażę Wam, co dokładnie zamówiłam sobie do swojego Volvo. Przygotujcie sobie jakąś herbatę, bo jak Wam zacznę opowiadać i pokazywać wszystko, to pewnie zejdzie z pół godziny. Chodźcie. To co? Za kierownicę? Ale zanim wejdziemy do kabiny, zwróćcie uwagę na nowe stopnie, jakie są w Volvo. Popatrzcie. Jest zupełnie inna już teraz struktura, inny wzór. Antypoślizgowe oczywiście, świetne. I lekko oczywiście każdy stopień jest już bardziej schowany. No to jesteśmy. Wiem, wszyscy już teraz się tutaj... Dobra, połowa kierowców się krzywi na to, że wchodzę w butach, ale słuchajcie, to był weekend oblewania Volvo. Przez to Volvo przeszło dosłownie kilkanaście osób. Kilkoro dzieci, także i tutaj ten dywanik główny jest odwrócony na lewą stronę. No i tutaj też te chodniki są brudne, bo wszyscy chodzili. Każdy chciał zobaczyć, jak jest w takiej nowoczesnej ciężarówce, bo wiecie jak to jest. Zazwyczaj ludzie widzą ciężarówki na drodze, ale nikt nie ma pojęcia, jak wygląda ciężarówka w środku. Dobrze. Od czego zaczynamy? Zaczynamy oczywiście od miejsca pracy. Co jest najważniejsze? Oczywiście fotel i kierownica. Kierownicę oczywiście sobie zamówiłam taką łamaną w 3 płaszczyznach, co oznacza, że z tą kierownicą mogę wyprawiać cuda świata. Na czym polegają cuda świata? Patrzcie. Jest tutaj taki specjalny pedał, który jeżeli wcisnę tak kompletnie do dechy, jak to się mówi, to sobie mogę tą kierownicą o takie rzeczy robić. Wyciągać jak się tylko da. A jeżeli ten pedał popuszczę tak jakby do 3/4, to wtedy się otwiera nowa płaszczyzna regulacji. Widzicie? Co sprawia, że ja z tą kierownicą mogę sobie zrobić na przykład tak, albo na przykład tak. I tak, widzicie? Ta kierownica jest praktycznie położona na fotelu. Także dla kierowcy o każdym wzroście, o każdej posturze można tą kierownicę tak ustawić, że się jedzie jak, nie wiem, jakimś luksusowym samochodzie, jak w limuzynie. Do tego oczywiście jak się nazywa? Do tego oczywiście podłokietniki. Dla mnie podłokietniki to jest kwestia kluczowa. I jak ja czasami widzę, że niektóre marki ciężarówek mają tylko jeden podłokietnik, a drugi kierowca ma się opierać tutaj, to wołam o pomstę do nieba i myślę sobie, jak to jest możliwe, że ktoś w ogóle do tego doprowadza. Zwróćcie uwagę, że kierowca w Europie prowadzi dziennie jakieś 9 godzin, powiedzmy średnio 8-9 godzin. I tak przez całe życie, latami. To znaczy, że kierowca większość swojego życia, takiego, którego nie śpi, spędza właśnie w takiej pozycji. I teraz wyobraźcie sobie, że jeden łokieć ma tak, a drugi łokieć ma tak. I później po 10 latach kierowca wychodzi z auta i z tyłu jest taki. I dlaczego on jest taki? No właśnie. To jest super ważne. Pozycja za kierownicą jest naprawdę kluczowa dla zdrowia kierowcy. Kierowcy, który planuje całe życie jeździć. Dla tych, którzy nie planują jeździć całe życie, to jest jeszcze tym bardziej ważne. Ja planowałam tylko rok jeździć, bo patrzcie, 10 lat. Także oczywiście bardzo wygodne podłokietniki, regulowane na wysokość, jak się tylko podoba. Fotel pneumatyczny, ale chyba nie da się kupić ciężarówki bez pneumatycznego fotela kierowcy. Ale co jest ważne, fotel jest oczywiście podgrzewany. Tutaj te poszczególne sekcje mogę sobie, że tak powiem, pompować, dopompowywać powietrzem, tak żeby na przykład ten odcinek lędźwiowy tutaj troszeczkę bardziej wypchnąć do przodu. To się oczywiście składa, ale ten górny, to jest też bardzo ważne, jakby zagłówek, widzicie? To jest też ważne, gdy się jeździ na trasach długodystansowych, żeby właśnie tą część fotela sobie móc fajnie, dogodnie dostosować. To są oczywiście pokrowce. Oryginalna tapicerka teraz w tym nowym Volvo 13 jest właśnie taka. Czyli jest jakaś taka czarna z dodatkiem niebieskiego. Ale no ja dostałam od Volvo pokrowce, która ciężarówka czarna, więc rzeczywiście jak się wchodzi, to od razu wszystko fajnie pasuje, bo ten jasny pasuje z kolei do tej tapicerki. Jest też zupełnie nowa
ta dźwignia zmiany trybu jazdy, no nie jest to dźwignia zmiany biegów, ale tutaj właśnie widzicie mam R, czyli reverse, N, czyli neutral, reverse, czyli do tyłu. To jest pozycja neutralna, czyli na tej się odpala i na tej się gasi. Tutaj jest automatyczna zmiana biegów, czyli to jest tak jakby jazda do przodu, a tutaj jest manualna zmiana biegów i wtedy tutaj jest taki przycisk plus i minus i mogę sobie manualnie zmieniać biegi w górę i w dół. A tutaj jest jeszcze tryb jazdy ekonomiczny lub właśnie ekonomiczny lub nieekonomiczny. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego na przykład nie wzięłam sobie fotela w skórze z wentylacją, to niestety, ale ta opcja jest dostępna tylko dla Volvo FH16, czyli już do tych dużych silników 16-litrowych. A uwierzcie mi, że chciałam sobie wziąć, bo jak jeździłam chwilę czteroośką, z taką w opcji ze skórzanymi fotelami, z tą wentylacją, to się po prostu w niej zakochałam. No niestety dla 13 nie da się zamówić, ale to też jest super wygodne. Idziemy dalej. Volvo to oczywiście synonim bezpieczeństwa od samego początku i co ja mam zamówione w tej wersji już swojej, zupełnie coś nowego. To jest zupełnie coś nowego dla mnie. To jest asystent skręcania w prawo. Muszę przekręcić kluczyk, dajcie chwilę. I teraz tak, jak wiadomo, jeżdżąc po mieście, skręcając w prawo, kierowca z prawej strony ma sporo martwego pola. I zwróćcie uwagę, że ja sobie akurat teraz włączyłam, bo mogę to włączyć przyciskiem, ale mogę równo dobrze wyłączyć. Mogę czy nie mogę? Dobra, zróbmy tak, że wyłączam. Ale jak włączę kierunkowskaz z prawy, to zwróćcie uwagę, że z automatu odpala mi się kamera, która jest zamontowana tam z prawej strony przy lusterku. I widzicie? I widzę całą prawą swoją stronę. Także jeżeli będzie jakiś rowerzysta, załóżmy gdzieś tutaj, czy pieszy, czy jeszcze gdzieś tam na dalszej części zestawu, załóżmy pomiędzy ciężarówką a przyczepą, ja go zobaczę w tej kamerze. To jest ogromny skok, ogromny ukłon w stronę bezpieczeństwa. Urządzenie, które pomaga kierowcy jeździć bezpieczniej. Tutaj oczywiście mamy klimatyzację postojową i Webasto. Czy wszyscy wiedzą o tym, że wszystkie ciężarówki, absolutnie wszystkie ciężarówki europejskie są zawsze wyposażane w system niezależnego ogrzewania, co oznacza, że gaszę silnik, włączam Webasto, no i mam w kabinie ciepło. Ustawiam sobie tylko i wyłącznie temperaturę. Natomiast już wiadomo, że nie wszystkie ciężarówki, to w zależności od wyposażenia, mają klimatyzację postojową. To także oznacza, że gaszę silnik, włączam tutaj ten przycisk, ustawiam sobie temperaturę, no i klimatyzacja postojowa mi chłodzi. Jak to działa w praktyce? Czy się sprawdza? Prawda jest taka, że jak pojedziemy samochodem do Hiszpanii i w ciągu dnia kręcimy pauzę, na parkingu jest 50 stopni, to ta klima nie da rady. Ale jeżeli będziemy w tej samej Hiszpanii i nie będzie świecić słońce i dalej będzie, załóżmy, w nocy 30 stopni, co się zdarza, przecież Hiszpania, Włochy, Grecja, to wtedy ta klima spokojnie da radę. Pokazałam kierownicę w kontekście ustawienia, ale zwróćcie uwagę, że te przyciski na kierownicy nowej są już takie bardziej gładkie, płytkie. Jest też zmieniony tutaj układ, bo wydaje mi się, że głośność była dawniej z tej strony, a teraz jest chyba odwrotnie. Tutaj te wszystkie przyciski, tych przycisków wszystkich używa się tak bardzo automatycznie, że ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co gdzie było. Ale tak jak jechałam, to mi się wydawało, że tutaj było coś innego niż przedtem. I teraz jest jakoś chyba odwrotnie, ale w sumie to nie wiem. No. Kierownica też oczywiście obszyta skórą, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Z nowości w Volvo to jest ten taki element tapicerki deski. Co mamy jeszcze tutaj wokół fotela kierowcy? To jest oczywiście ta osłona przeciwsłoneczna. To jest czujnik dymu w kabinie. No i tutaj jest oczywiście telewizor. Telewizor z telewizją, to się chyba nazywa naziemna, a ja kompletnie się nie znam na telewizjach. Wiem, że gdziekolwiek się nie zatrzymam, włączam wyszukiwanie kanałów i mam akurat jakieś tam telewizje lokalne, nie tylko lokalne, ale jakieś takie główne dostępne w danym kraju. Także zawsze wszędzie to działa.
To będzie podświetlenie globu, czyli tego napisu białego Imagination. To będą halogeny, teraz to już są w zasadzie LEDy, ale tego jeszcze nie mam, ale to będzie. Ten zestaw cały czas będzie podkręcany pod względem wizualnym, ale ja wolę budować, a nie mieć wszystko od razu, więc będziemy budować. Tu jest doświetlenie skrętu, albo zakrętu, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, czyli jak skręcam kierownicą, to tam udało mi się włączyć dodatkowe oświetlenie. A to jest co? To jest szyberdach. Patrzcie na górę teraz. W sumie otwarty. Skoro jesteśmy już też przy szyberdachu, to zwróćcie uwagę na nowość. Popatrzcie, tu jest młoteczek, który się jak otwiera. O. I co? Chyba nie zepsułam, nie? Nie, no to się musi zamykać. Tak, zamknęło się. O, dobra, jest zamknięte. Już myślałam, że zepsułam, że to tylko jest tak na jeden raz. Nie, czyli popatrzcie, że młoteczek zmienił kształt, bo dawniej był przecież taki klasyczny młotek, jak jest w pociągach i był tutaj pod fotelem kierowcy z prawej strony. Teraz jest tutaj, wydaje mi się, że bardziej intuicyjny. I teraz chyba tak się zakłada trochę jak kastet. Tak to się nazywa? Kastet chyba. Oczywiście jest tutaj też moskipiera. I żaluzja do spania w dzień. Tutaj oczywiście jest tachograf, a tutaj żaluzja. A tutaj jest też główny włącznik oświetlenia. To jest, zwróćcie też uwagę, no mamy teraz jasno, więc zobaczymy, ale można sobie oświetlenie dowolnie zwiększać i zmniejszać dowolnie moc oświetlenia. A tu jest takie delikatne czerwone oświetlenie do jazdy nocnej, bardzo delikatne. No dobrze, tu jest oczywiście CB radio. Nie mam jeszcze zamontowanego, wiecie, uchwytu na gruszkę. Jest tam, ale jego trzeba gdzieś przykręcić, więc w sumie to dobrze, że nie zamontowali mi na serwisie tego, bo będę mogła sobie sama przykręcić tam, gdzie trzeba. Chociaż wiadomo, że szkoda gdziekolwiek robić dziur, więc chyba wsunę tak jak miałam w starym Volvo, że tak wsunę je tutaj i nie trzeba będzie robić żadnych uszkodzeń w dziurze, w tapicerce. Wydaje mi się, że zawsze, gdy ktoś pierwszy raz wchodzi do ciężarówki, to wydaje mu się, że jest tak strasznie dużo przycisków. Ja miałam takie wrażenie, pamiętam jeszcze jak pierwszy raz weszłam chyba w życiu do Magnumki, że czułam się jak w samolocie. Co prawda w Magnumce pewnie też było rzeczywiście dużo więcej jakichś tam manualnych ustawień, dużo starsze auto. Nowoczesne auta są bardzo mocno... O, ale kot skakał śmiesznie. Nowoczesne auta... To psychka, pies za kotem, sorry. Na wsi się cały czas coś dzieje. Nowoczesne auta są naprawdę bardzo intuicyjne, wspomagają pracę kierowców i są bardzo mocno zautomatyzowane, ale wciąż jeszcze mam tutaj kilka przycisków. Popatrzcie. Tutaj na przykład mam blokadę mostu pędnego. Tutaj mam włączenie i wyłączenie takiego trybu jazdy, powiedzmy, autostradowego. Czyli gdybym chciała sobie powyłączać te wszystkie systemy, no to tutaj przyciskam i jadę sobie. Chociaż wiadomo, że to też nie jest tak, że się do końca już na ostro jedzie. To już trzeba by było bezpieczniki wyciągać, ale to i tak jeszcze chyba za mało nawet tam, gdzie trzeba. Tu jest opuszczenie osi. Zobaczycie później, że jedna oś jest w powietrzu i ta oś oczywiście opada automatycznie, gdy dostanie odpowiedniego obciążenia. Jak się jeździ na pusto, to się jeździ z osią podniesioną. To zmniejsza opory toczenia, co ewentualnie daje różnicę w spalaniu, ale też oszczędza opony, bo po co opona ma jeździć, skoro nie jest potrzebna dana oś. Tutaj mamy asystenta ruszania pod górę. Jeżeli to sobie włączę, to gdy będę na jakimś podjeździe, załóżmy na skrzyżowaniu pod górkę, to auto mi nie ucieknie do tyłu. To mamy włączenie i włączenie sygnału cofania, czyli takie bipanie, nie wiem jak to nazwać, ale jak cofam, jak się włącza wsteczny, to wtedy z automatu razem ze światłami włączaje się to takie, wiecie, pip, 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 tak żeby ludzie będący gdzieś tam z tyłu usłyszeli, że ktoś tam sobie cofa albo cofie, nigdy się tego nie nauczę. Tutaj jest z kolei ten asystent, nie wiem jak się to tutaj dokładnie w tej ciężarówce nazywa, ale to jest ogólnie system, który daje dźwięk, gdy przekroczymy pas na drodze. Czyli jak przekroczymy białą linię, to wtedy słyszymy takie bip, 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 bip.
A to jest z kolei odległościówka. Co jest nowego w Volvo, to oczywiście tutaj cały ten wyświetlacz. Tutaj z tyłu, gdzie dawniej był wyświetlacz no i w zasadzie cały komputer, nie ma już nic, jest schowek, taki opływowy bardzo, nie ma tam ani jednego ostrego kąta, a tutaj mamy z kolei wszystko przeniesione, także jest bardziej intuicyjnie i bliżej kierownicy. Ta podkładka oczywiście jest taka sama, jak sobie patrzę, chociaż wydaje mi się, że dół jest już inny. Że tamta poprzednia miała jakiś taki inny tutaj wzór, no ale też się mogę mylić. Tu w każdym razie jest tak samo. Dalej ptaszek chodził i zostawił. To jakaś kurka była. Zapewne. To kury tak potrafią, nie? Co się jeszcze zmieniło? Jak widzicie, cały ten uchwyt tutaj na napoje jest już teraz jest już teraz na stałe. Dawniej, jakby tak powiedzieć, chował się tutaj, a teraz jest już na stałe. Tutaj wszystko jest, tu jest regulacja dla różnej wielkości kubków. To jest oczywiście popielniczka. Ja nie palę, ale dostałam. Oczywiście na wyposażeniu. No i teraz też tutaj jest ten schowek, który był dawniej z klapką. Teraz jest już taki i też ma tam automatyczną, ma fotokomórkę i światełko się automatycznie odpala, gdy włoży się tam rękę. Tu są oczywiście gniazdka. Oczywiście już jedno musiałam wyciągnąć. O, tu jest zapalniczka. 12V i 24V. Bo oczywiście europejskie ciężarówki mają instalację 24. O, się wydało. Dostałam od mojego dealera, jak się spotkaliśmy na autostradzie, jak jechałam do domu. Śmieszne, ja zatrzymałam się na stacji, żeby zatankować i on wyszedł ze stacji i mówi: o, cześć, tankujesz? Proszę. Od niego dostałam. No to zjadłam. Tutaj mamy co? Tutaj mamy nakładkę na kierownicę. Oczywiście nakładka jest tutaj odpowiednio wyprofilowana, także idealnie pasuje tutaj na kierownicę do wypisywania cemerek i tak dalej. Tutaj jest pilot do telewizora. Oczywiście, gdy się jedzie w trasę, potrzeba zabrać ze sobą absolutnie wszystko na każdą ewentualność. Kierowca, który startuje, załóżmy, z Polski, w zimie przejeżdża przez Alpy, dojeżdża do Hiszpanii, także ma ze sobą pogodę angielską, zimową i letnią. Także trzeba ze sobą zabrać absolutnie wszystko, do czego są potrzebne schowki, żeby się dało mieszkać w ciężarówce. Uznaje się ogólnie, że Volvo ma raczej taką średnio wielkościową kabinę. Owszem, nie jest to kabina jakaś super gigantyczna, jak się wchodzi, ale opowiem Wam, dlaczego tak jest. Tak naprawdę to jest tylko takie raczej złudzenie wizualne, bo kabina jest ogromna, ale Volvo, jak zwykle, to jest bezpieczeństwo. Co oznacza, że jak w innych ciężarówkach się siedzi praktycznie przed samą szybą, to zwróćcie uwagę, jak ja siedząc za kierownicą, jestem daleko od szyby. Strefa zgniotu jest tutaj dużo większa. Być może kiedyś oglądaliście jakieś takie nagranie z kamery u australijskiego kierowcy, który jechał właśnie takim nowym Volvo, tylko tym poprzednim modelem. Jechał sobie australijskimi bezdrożami i najechał na przyczepę, która się odpięła z jakiegoś tam konwoju. On ją zobaczył dopiero w ostatniej chwili, także coś tam zdążył hamować, coś tam Volvo wyhamowało i on z całą prędkością wjechał w tą przyczepę i on przeżył. Volvo to jest bezpieczeństwo, dlatego kierowca nie siedzi zaraz na szybie, dlatego cała ta tutaj, jak to się nazywa, deska rozdzielcza jest taka opadająca. Jeżeli ktoś pierwszy raz siada do Volvo, siada tam i weźmie sobie talerz ze zupą, to narzeka, że mu się ta zupa wylewa bokiem. Ale to wszystko jest przemyślane. To nie jest po to, żeby się zupa przelewała bokiem, tylko po to, żeby mieć jak największą widoczność. Po to, żeby zobaczyć ludzi, którzy potencjalnie tam stoją, pojazdy czy rowery. Także to wszystko jest przemyślane. Volvo to jest bezpieczeństwo przede wszystkim. No i wtedy właśnie komfort. I ja Wam pokażę, jakie Volvo ma niezwykłe schowki. Ja pamiętam, jak przez pierwsze 3 lata jeździłam Manem. Man wiadomo, że ma bardzo dużą kabinę. I jak pozbierałam swoje wszystkie rzeczy z Mana i włożyłam do Volvo, to pamiętam, że jeszcze miałam 2 wolne schowki. I sobie myślę, ale jak to? Ta kabina jest taka mała i dlaczego ja mam jeszcze 2 wolne schowki? I wszystko jest takie posegregowane. Jakim cudem ja się tutaj zmieściłam? No to teraz Wam pokażę, jakim cudem się można zmieścić absolutnie ze wszystkim, mieć porządek. W moim przypadku to jest mało prawdopodobne, żeby mieć porządek, ale można mieć segregację. Zaczynamy.
od tego schowku. Tutaj jest schowek nad kierownicą. Ja myślę, że chyba większość kierowców przeznacza sobie ten schowek na dokumenty, tak żeby w razie kontroli mieć wszystko od razu nad głową. Tutaj jest jeszcze też oczywiście apteczka. I popatrzcie, jak jest też bardzo fajnie obrazowo wytłumaczone, jak powinien wyglądać korytarz życia, bo czasami właśnie jak są dwa pasy, to jest wiadomo, że jeden pas na lewo, drugi na prawo, jest ok. Jest to taka zasada, że widzicie, kciuk zawsze sam, jeden pas do lewej, a reszta, ile by pasów nie było na autostradzie, to właśnie tak na dłoni. Wszystko się trzyma razem. Tą część oczywiście można sobie wyciągnąć. Ja nie chcę wyciągać, ona tam jest tak fajnie wskoczona. Nie chcę wyciągać, bo ja to zaraz złamię. Tutaj mamy bardzo głęboki kolejny schowek. Tutaj można sobie dawać jakieś rzeczy, jakąś chemię na przykład do czyszczenia. I w związku z tym, że to jest bardzo głębokie, ona nie wypada. Ja tak sobie zawsze trzymałam, chociaż tutaj zawsze trzymałam jakieś czapki i tak dalej, po z drugiej stronie chemię. Tutaj mamy schowek, który nie zawsze służy za jakąś taką kosmetyczkę. Co jest ciekawe, on oczywiście tutaj jest trochę ścięty, no bo to już jest przód, więc nie jest jakiś taki super głęboki, ale jest doskonale wyeksponowany, także jak się otworzy, to się wszystko widzi, co się w nim ma. Mało tego, ma tutaj jeszcze lustereczko. Przechodzimy do kolejnego schowka nad fotelem pasażera. Znowu żaluzja. I kolejny schowek. Ten schowek jest naprawdę głęboki, zresztą jest tak samo głęboki jak ten pierwszy. To oczywiście można sobie rozmontować tak samo jak wcześniej, jak Wam opowiadałam. Ja tutaj zawsze trzymam jakieś rzeczy do jedzenia, naczynia, kubki i tutaj jakieś tam sypkie rzeczy. A tutaj jest jeszcze taki inny schowek, też głęboki. Może na jakąś herbatę, nie wiem, co sobie kto lubi. Jeżeli byście się przypadkiem zastanawiali, czy te żaluzje po roku albo po dwóch nie zaczną się zacinać, to nie, absolutnie nie. Te żaluzje są nieśmiertelne. Wypróbowałam i nawet jak czasami gdzieś jechałam na szybko w podwójnej z kolegą, który miał jeszcze tą Volvo w starszej wersji, to tam te żaluzje są też przecież bardzo podobne i tak samo działają. Także to jest nieśmiertelne. Przechodzimy sobie teraz do schowku nad górnym łóżkiem. Łóżko jeszcze zostawimy. Troszeczkę tylko otworzyłam, żebyście zobaczyli. 3 schowki i tutaj znowu jest nowość. Żaluzja oczywiście wygląda tak samo jak w poprzednim modelu, ale zwróćcie uwagę, że teraz są tutaj takie trójkąciki. I teraz, żeby odsunąć tę żaluzję, otworzyć ten schowek, nie można już po prostu pociągnąć, tylko trzeba troszeczkę podnieść i otwiera się schowek. I to jest gigantyczny schowek, ale zwróćcie też uwagę, że jest tu jeszcze jedna nowość. Popatrzcie na te ściany. Te ściany są przeźroczyste, z takim nadrukiem i podświetlane tutaj LEDami. Przepięknie to wygląda. Tak, bardzo mi się to podoba. No i tutaj jest tak samo. Tylko oczywiście, żeby otworzyć ten schowek, muszę zamknąć tą żaluzję. O. Jak sobie popatrzycie, to jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Kolejny schowek, który jest jeszcze w Volvo, to jest tutaj, zaraz przy fotelu kierowcy. No, jakieś takie rzeczy pod ręką. Powiem Wam na podstawie mojego 10-letniego doświadczenia, czego do tego schowka nie należy wkładać. Nie należy do tego schowka wkładać przekąsek. Słodkich przekąsek, słonych przekąsek, generalnie ulubionych przekąsek. Bo wiecie, co się z tym robi. W czasie jazdy się podjada. Chce się, nie chce się, z nudów się je i wiadomo, jak to się kończy. Także nie daj Boże do tego schowka wkładać jakieś przekąski. Najlepiej mieć tutaj jakieś takie rzeczy do gotowania, których się po prostu nie da jeść na surowo. Mamy oczywiście jeszcze schowki pod łóżkiem. Także podnosi się tutaj łóżko. I jak widzicie, ja tu już mam swoje buty, nawet nie wiem kiedy włożyłam. Tu jest jeden bardzo duży schowek. I tutaj mam szczotkę do mycia z takim teleskopowym kijem. Oryginalnie od Volvo. Wąż do pompowania kół. Tam jest trójkąt zamocowany. No i buty. Bo jak odbierałam auto, przyjechałam w tych butach, ale te buty do jazdy nie są najlepsze. Więc gdybyście się zastanawiali przypadkiem, co to jest i dlaczego to nie jest przykryte, no to jest ten system podnoszenia zagłówka. Jeszcze do tego przejdziemy.
ale on jest właśnie taki tutaj wypukły, dlatego tutaj ta część nie jest schowana. Mamy tutaj z tyłu jeszcze jeden schowek. Ten schowek ma tutaj jeszcze jakąś takie coś, co tam jest. Przez ten schowek się można do czegoś dostać, ale nie wiem do czego. Chyba raczej nie do Webasto, bo Webasto jest tam, a może teraz jest jakoś inaczej. No nic, w każdym razie widać. Tu jest oczywiście, zobaczcie jak to wygląda, póki jest jeszcze nie zakurzone, czyste. Nigdy nic tam nie było. To się wyciąga do samego końca i tu jest taka podłoga. I tutaj znowu ciekawostka dla amerykańskich kierowców. Kierowcy, którzy znają amerykańskie Volvo, wiedzą oczywiście, że tutaj pomiędzy schowkiem jednym a drugim jest przelot. W europejskich wersjach oczywiście tego przelotu nie ma, ze względu na to, że tutaj mamy lodówkę. W amerykańskich Volvo lodówka jest tak jakby z boku. Tak jakby z boku i sięga się do niej o tak. I to jest stojąca lodówka, bardziej bym powiedziała taka domowa. No, europejskie ciężarówki kabiny są oczywiście mniejsze, więc jest to inaczej rozwiązane. No i tak wygląda schowek za fotelem kierowcy. Widzicie, tu jest taka półka, w której można sobie coś trzymać i oczywiście stąd mamy dostęp do schowka, do którego mamy też dostęp z zewnątrz. Także tam jest ten taki jakby hak holowniczy, który się wkręca z przodu. Trzeba wyciągnąć zaślepkę i się wkręca, jest podnośnik. Mam tutaj też już płyny na wszelki wypadek. Powiedzieli mi, że w sumie to przecież nie potrzebuję. Mówię, ja kierowca gabarytowy, ja muszę zawsze mieć płyny na dolewkę. Ale jeszcze oczywiście mamy schowki wokół łóżka. Popatrzcie, pierwszy schowek jest tutaj. Załóżmy na jakąś prasę, książki. Drugi schowek jest tutaj, na picie. Trzeci schowek jest tutaj. Jest też tutaj gniazdko, wtyczka. Tu jest oczywiście światełko. I to już jest też, no tak, w tych poprzednich Volvo też już było nowszych, że nie jest to taki przycisk typowo, tylko dotykowe światełko, dotykowy włącznik. Tu jest wieszaczek na kurtkę, który jest schowany troszeczkę. Że tutaj sobie można zawiesić kurtkę roboczą na przykład. Są też schowki tutaj. Tu jest taki głęboki. I tutaj też. I jest jeszcze taki jeden schowek na prasę przy głowie kierowcy. Dobrze, schowki chyba mamy już wszystkie załatwione, jak sobie tak patrzę. Zostało nam jeszcze łóżko. Łóżko to jest chyba, no nie wiem, po kierownicy i po fotelu to jest najważniejsze miejsce dla kierowcy z tego względu, że jeżeli jest wygodne, to kierowca będzie wypoczęty i drugiego dnia będzie bezpiecznie prowadzić. Ja do swojego Volvo zamówiłam sobie taki materac. To jest materac troszeczkę, taka nakładka, trochę w tej lepszej wersji. Na początku wzięłam właśnie, gdy zamawiałam Volvo jeszcze w grudniu, wzięłam sobie w takiej wersji podstawowej. Ono chyba ponad, wydaje mi się, że w zestawie, powiedzmy tak. Ale później jechałam na zastępstwie właśnie 16 za kolegę i on miał ten materac, tą nakładkę. I po prostu tak cudownie się spało na niej, że zadzwoniłam od razu do swojego sprzedawcy i powiedziałam, nie wiem jak to zrobisz, ale ja muszę mieć tą lepszą, tą grubszą nakładkę, ten grubszy materacyk, nie chcę tam tego cienkiego, to jest po prostu bajeczne. Ogólnie to Volvo w ogóle ma bardzo wygodne łóżko, zresztą zwróćcie uwagę na to, jak gruby jest ten materac. Ten materac jest naprawdę gruby i jest super wygodny. I ja myślałam, że wygodniej już nie może być w ciężarówce, ale wtedy przespałam się w tej 16 przez tydzień i powiedziałam, okej, to ja jeszcze mało wiem o komforcie. To jest, gdybyście się zastanawiali, tak wam powiedziałam już, że jest to zamówione przez Volvo i jest to oryginalny materac Volvo i robi robotę, ale i bez tego tak naprawdę łóżko jest super wygodne. Łóżko też sobie zamówiłam w takiej lepszej wersji, w której jestem absolutnie zakochana, bo w wersji, w której mogę sobie podnosić zagłówek. Oczywiście, żeby zagłówek się podniósł, tutaj trzeba zrobić miejsce i wtedy wygląda to tak. Widzicie? To łóżko jest tutaj zielone, ale wcale to nie przeszkadza naprawdę przy spaniu, że jest zielone, wcale się tego nie odczuwa, nic się nie rozchodzi i wtedy załóżmy rano budzę się, biorę sobie kawę, którą mam tam już gotową, ja lubię zimną kawę, tutaj sobie załóżmy odsuwam szybę, włączam sobie muzykę
I to tu jest radio. Siedzę sobie i piję kawę i się dobudzam. Oczywiście tutaj jest też cała regulacja światła, natężeniem światłem, także mogę sobie leżeć i z łóżka można sterować wszystkim. Ustawienia, jasność. Mamy dolne łóżko, ale oczywiście często jest tak, że jeździ się w podwójnej obsadzie. W przypadku na przykład przewożenia materiałów szybko psujących się, czyli żywność i chłodnie. Oczywiście jak się jeździ na plandece też nieraz jest tak, że jeżdżą podwójne obsady, no ale oczywiście założenie podwójna obsada jest po to, żeby dowieźć ładunek jak najszybciej. I oczywiście tu jest ciekawostka dla ludzi spoza transportu. W Europie podwójna obsada działa tak. Kierowcy jadą na zmianę, mianowicie jedzie sobie jeden 4,5 godziny, wtedy się zamieniają, jedzie drugi 4,5 godziny, wtedy znowu zmiana, wtedy pierwszy jedzie 4,5 godziny, zmiana i drugi 4,5 godziny. Także jeden i drugi wyjedzie swoje 9 godzin, wtedy stają na pauzę 9-godzinną. To jest zupełne przeciwieństwo tego, jak pracują kierowcy amerykańscy. Tam podwójna obsada rzeczywiście spełnia w 100% założenia podwójnej pracy w podwójnej obsadzie, mianowicie ciężarówka rzeczywiście może się kompletnie nie zatrzymywać. Zgodnie z prawem w zasadzie to jest tak, że tak w Stanach Zjednoczonych kierowca może prowadzić auto chyba przez 11 godzin, w tym oczywiście ma tam chyba po 8 godzinach pauzę 30-minutową, jeżeli dobrze pamiętam. W Kanadzie to jest 13 godzin i w zasadzie oni tam wcale nie muszą robić pauzy w ciągu dnia. Więc jest generalnie tak, że jeden kierowca może jechać cały czas, ten swój czas 11 godzin, drugi w tym czasie zasłania sobie zasłonki. Ja tutaj nie mam zasłonek, bo nie miałam takiej potrzeby. Zasłania sobie tutaj zasłonki, rozkłada sobie o to. Popatrzcie, zapięcie. Kojec dla dziecka, tak naprawdę kojec dla kierowcy. Zakłada sobie to, zapina sobie, oczywiście to jest kwestia bezpieczeństwa. W Ameryce jeden kierowca odbębnia całą swoją pracę, drugi w tym czasie odbiera swój odpoczynek dobowy. W Europie jest to nielegalne, ale wciąż widzicie, że pasy są. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że przecież te auta jeżdżą także w Australii i domyślam się, że w Australii może prawo być troszeczkę bardziej podobne do tego amerykańskiego. No więc tak to wygląda. To samo jest tutaj przy górnym łóżku. Górne łóżko, żeby otworzyć, popatrzcie, tu jest taki jeden przycisk. To samo jest po drugiej stronie. Także żeby je otworzyć, pierwsze trzeba położyć ręce, podnieść troszeczkę łóżko, wcisnąć przyciski i voilà. I ono się kładzie tutaj. Oczywiście to górne łóżko jest troszeczkę chyba węższe. Węższe jest. Jest tak samo ta siatka ochronna. I pokażę Wam taką ciekawostkę. Jeżeli chodzi o górne łóżko, tylko musimy złożyć tę siatkę. Widzicie tutaj te takie jakby szyny pionowe z jednej i z drugiej strony. I teraz popatrzcie. Tu jest takie coś, więc robi się to mniej więcej tak. Znowu trzeba podnieść trochę, opuścić. I teraz mogę oczywiście tu i tu zrobić tak. No i dzięki temu ten kierowca, który śpi na górze, ma dużo więcej miejsca. Oczywiście tego kosztem kierowcy, który śpi na dolnym łóżku. No ale to nie ma wyczarowania jakiegoś super przestrzeni, tylko no tak to się odbywa. No i oczywiście można też podnieść i jest z powrotem. A to tak. Ja oczywiście zawsze sypiam na dolnym łóżku, a na górnym łóżku trzymam swoje rzeczy. Jak mam więcej rzeczy, to po prostu rozciągam tą siatkę, żeby mi nie wypadały. Jak mam mniej rzeczy, to zapinam. No i wtedy sobie tak to wygląda. Ze spaniem na górnym łóżku jest cała anegdota moja. A jeszcze Wam pokażę, że tu jest oczywiście drabinka. Drabinka do wchodzenia na górnym łóżku. Legenda głosi, że ktoś jej kiedyś używał. Ja nigdy w życiu. Ja rzeczywiście jak zaczynałam jeździć, spałam na górnym łóżku. Chociaż mi mówili wszyscy kierowcy, że śpij sobie na dolnym łóżku, na górnym łóżku trzymaj sobie wszystkie taboły. Bo jak człowiek jedzie na 4 tygodnie w trasę, a tak pracowałam przez 3 lata, 4x1, czyli 4 tygodnie w trasie non-stop, jazdy po Europie, no i później tydzień wolnego. No ja oczywiście sobie pomyślałam, że czemu ja mam robić, ja sobie zrobię po swojemu. I będę sobie trzymała walizki na dole, będę mogła sobie zawsze otworzyć, od razu sobie znaleźć, czego potrzebuję, bo przecież miałam na początku walizki Maxim gigantyczne, zabrałam ze sobą wszystko.
A górne łóżko z kolei będzie zawsze pościelone, złożone do góry, ale jak będę chciała pójść spać, to wystarczy, że je tylko otworzę i będę mogła od razu iść spać. Także jak na początku jeździłam na nocki i stawałam po 4,5 godziny jazdy na 45 minut przerwy, to właśnie jak już dojeżdżałam do parkingu, ustawiałam ogrzewanie na maksa i wtedy tylko otwierałam łóżko było pościelone i od razu zasypiałam. Ale któregoś razu na długiej pauzie spałam. Oczywiście tej siatki sobie nigdy nie rozstawiałam, bo po co jakąś tam siatkę. I któregoś razu się obudziłam w nocy i nie czuję swojej ręki. Leżę na plecach i czuję, że nie czuję swojej ręki. Więc zaczęłam tak wszędzie się jakoś tak dotykać dookoła już w panice. I w końcu wyczułam tą rękę wiszącą z łóżka, zwisającą z łóżka. Nie potrafiłam jeszcze światła zapalić, bo to był pierwszy albo drugi miesiąc mojej pracy, więc w panice już nie wiedziałam, gdzie się świeci światło, było ciemno. I w końcu wymacałam tą swoją rękę, która była lodowata. Jakoś strasznie ciężko by mi było ją wciągnąć na to łóżko, ale jakoś wciągnęłam. I zaczęłam ją tam jakoś ruszać, masować, ale nic, kompletnie nic. I wtedy już pamiętam, że zaczęłam tak strasznie żałować, sobie pomyślałam, to sobie wymyśliłam pracę. Chyba już zaraz na samym początku już się pozbędę ręki, bo już byłam przekonana, że rzeczywiście krążenie nie wróci mi do tej ręki. Ale na szczęście po jakimś czasie, po jakiejś chwili, która trwała dla mnie wieczność, krążenie, zaczęłam czuć kłucie i powoli ta krew zaczęła wracać. No i od tamtej pory zaczęłam używać siatki do spania, ale dalej spałam na górnym łóżku. I później za kilka miesięcy jeździłam już inną ciężarówką, która miała tutaj zamontowanego Transixa, jeszcze takiej starej wersji, czyli taka skrzynka wielka, to była taka wielka skrzynka telematyczna do kontaktu kierowcy z biurem. No i któregoś razu sobie zeskakiwałam ze spana z górnego łóżka, też rzeczywiście nigdy drabinki nie używałam, tylko jakoś tak łapałam się tutaj i tak mniej więcej tutaj i sobie zeskakiwałam. A jakoś ta ręka mi się tak ześliznęła, jak zeskakiwałam i prawie, że zębem uderzyłam o tego Transixa. Prawie sobie wybiłam jedynkę i wtedy stwierdziłam, nie będę czekać na trzeci raz. Koniec, przeprowadzka na dolne łóżko. Ja od tamtej pory właśnie spałam i codziennie sobie zaczęłam ścielić łóżko do spania na dole, a na górze zawsze jest mój tak zwany majątek. A dobra, teraz jeszcze jest fotel. To jest dopiero bajer. To nie jest fotel pneumatyczny, tak jak jest fotel kierowcy, bo to auto zamówiłam z myślą o pojedynczej obsadzie, czyli na tym fotelu raczej nie będzie drugi kierowca jeździć. Bo jeżeli miałaby jeździć podwójna obsada, to oczywiście wzięłabym też w RC z pneumatycznym zawieszeniem, bo inaczej uważam to naprawdę za, nie że niedopatrzenie, ale no, znęcanie się nad kierowcą. Firmy, które kupują ciężarówki z tym fotelem takim sztywnym dla podwójnej obsady, uważam, że się po prostu znęcają nad swoimi kierowcami, bo to jest naprawdę masakra. Jeździć tyle godzin na twardym fotelu, nie da się. W każdym razie, popatrzcie. Mój fotel jest sztywny, bez pneumatyki, dlatego że jest obracany. Widzicie, mogę sobie tak odsunąć, mogę sobie go podsunąć. Tam mam telewizor, tu mam podłokietniki, oczywiście też regulowane. Mogę sobie tam rozłożyć ile chcę, mogę sobie tutaj położyć i mogę się relaksować. Załóżmy i oglądać telewizję. Mogę sobie na przykład ćwiczyć różne rzeczy w tą stronę, w drugą stronę i tak dalej, więc ja uwielbiam ten fotel. Miałam w takiej wersji właśnie kabinę w poprzedniej firmie, no i taką wiedziałam, że muszę mieć też swoją. No i gdy potrzeba, już do jazdy odsuwam. No i fotel jest gotowy do jazdy do przodu. Jak widzicie też moje Volvo ma lusterka, co uwielbiam. Jak miała wychodzić nowa wersja Volvo, modliłam się o to, żeby były lusterka dalej. Volvo to jest bezpieczeństwo i całe szczęście lusterka zawsze są, które są niezawodne. Ostatnio też mój sprzedawca nawet opowiadał mi taką anegdotę od swojego klienta, który powiedział, że testował ciężarówkę bez lusterek i powiedział, że wpadł na bramki i nagle nie wiedział, jak przyjechać przez bramki.
To znaczy miał taki moment mocnego zmieszania, bo rzeczywiście uzmysłowiłam sobie, że jak się jeździ, wjeżdża się na takie super ciasne bramki, w większości krajów bramki są ciasne, to rzeczywiście punktem odniesienia jest to, jak przychodzi lusterko. Jak przychodzi lusterko jedno, blisko z lewej strony, to wiadomo, że prawa strona też wejdzie. A nagle nie masz lusterka i w sumie to nie wiesz, bo przód to ci zawsze przejdzie, ale tyłem czasami jak się jakoś źle wymierzy, to rzeczywiście można przehaczyć. Więc ja się cieszę, że mam lusterka. Tutaj jest gdzieś schowana ta kamera. Gdzie ona jest? Tu. Na dole przy uchwycie lusterka jest schowana kamera, asystent prawoskrętu. Jak widzicie, mamy całe mnóstwo przeróżnych światełek. Widać, że to już są te światełka LEDowe, energooszczędne i takie małe, i takie tutaj regulowalne do czytania, załóżmy, czy tak na przykład tam do wypełniania jakichś dokumentów. Kierowca ma tutaj też możliwość takiej płynnej regulacji natężenia światła. Może być takie słabiusieńkie, może być mocniejsze, chociaż jest, na tej porze dnia jest to może mało widoczne. Mamy jeszcze oczywiście nagłośnienie. Nagłośnienie, powiem wam, jak sobie odebrałam auto i pierwszy raz jechałam, włączyłam sobie Metalikę, to na początku byłam rozczarowana, ale jak sobie włączyłam tutaj wszystkie te ustawienia i zaczęłam sobie regulować manualnie, to stwierdziłam, o, to jest moje Volvo. Także głośniki są tutaj też z tyłu, co pamiętam, na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Gdy pierwszy raz jeszcze zaczęłam jeździć Volvo w 2014 roku, to, że ten taki środek można tego dźwięku sobie ustawiać właśnie tak pomiędzy kabiną. Poczekajcie, musiałabym wam to pokazać. Regulacja głośności, korektor to będzie chyba tutaj, prawda? Widzicie? Można sobie to dowolnie ustawiać i to rzeczywiście robi gigantyczną różnicę. Kierunek dźwięku, jeszcze takie ustawienia, gdzie bok, środek, przód. To też jest właśnie nowość. Tu jak się troszeczkę poustawia, to wtedy naprawdę wszystko fajnie gra. Dzisiaj chyba wam powiedziałam wszystko. Ten dywanik oczywiście gdzieś tam się na pewno czasami pokazał. On jest na lewą stronę, bo powiedziałam, że przez to auto przeszło już naprawdę kilkanaście osób, jak nie kilkadziesiąt. Jest taki oryginalnie, ale dopóki nie wyjadę w trasę, dopóki się w pełni nie wpakuję do Volvo i do schowków, na razie jest jeszcze na tej stronie, żeby się po prostu nie brudził, nie nabijał. Jest jeszcze jedna nowa rzecz w Volvo, popatrzcie. O, tu są bezpieczniki, ale teraz jest jeszcze taki zatrzask jakby. No i wiadomo, że tu są bezpieczniki. Tutaj jest gdzieś taka, nie wiem, to niektórzy mówią pincetka, penseta, nie. Taki chwytaczek do bezpiecznika, bo wiadomo, że taki mały bezpiecznik jest ciężko złapać, także się tylko bierze, łapie. A, chodź tu. Wyciąga. Można zobaczyć, czy jest wszystko ok. No i z powrotem włożyć. A tutaj oczywiście, jakbyście się zastanawiali, jak właśnie, wiecie, jak to się sprawdza? Chociaż w Volvie bezpieczniki palą się super rzadko. Ale jak się coś czasami nie działa, jak się podłączy na przykład do gniazdka jakąś za mocną przetwornicę czy coś, no to właśnie trzeba szukać tutaj rozwiązania. Tutaj są oznaczenia, bardzo jasne. Wszystko można przeczytać. Widzicie podgrzewanie lusterek, szyby, koputy itd., itd. I jest tutaj, każdy bezpiecznik ma tutaj swoje oznaczenie. I są też oczywiście kolory i jaki bezpiecznik pasuje do danego miejsca. Widzicie, bezpieczniki są kolorowe przez to, że mają różne natężenia. To jest 30 A, 20, 15, 5, 10 i tak dalej. No przeróżne są. O, teraz. Ta nawierzchnia oczywiście jest bardzo charakterystyczna. Jest troszeczkę ciemniejsza od tej, której miałam w poprzednim Volvo. No i charakteryzuje się tym, że trzeba mieć, no nie umyje się tego wodą i zwykłym mydem, trzeba mieć dobre środki do mycia, bo to jest tak, że się używa cały czas i to się wydaje być cały czas czyste i wtedy nagle bierze się takie porządne środki do mycia, gąbkę, czy tam jakąś szczoteczkę, myje się i wtedy to się robi takie jasne i czyste i człowiek nagle sobie zdaje sprawę, że było brudno. W tym odcinku myślę, że
już sobie zakończymy oglądanie Volvo. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!